present-day Polish borders are the result of World War II and the decisions made at the Yalta and Potsdam conferences in 1945 by the USA, the Soviet Union, and the United Kingdom, also known as the Big Three. The Red Army had annexed Poland's eastern territories in 1939, and Stalin was adamant that they would not be returned. Poland would be compensated for this by the expansion of its western borders, to Germany's loss. Thousands of people in the East were forced to choose between leaving the place they called home or renouncing their nationality and becoming citizens of the Soviet Union. Abandoning their homes and most of their belongings, they made their journeys on military transports, travelling in cattle wagons for what was often several weeks. In many cases, they were heading to the northwest, where their destination was the Pomeranian region. They were told that they would be playing a part in resettling territory that had been restored to Poland. Some of the Polish settlers came from deep within the Soviet Union, where they'd been exiled after the Red Army's annexation of Poland's eastern territories. Others came from regions of Poland that were Polish before the war and remained Polish after it, but had been laid to waste by the Nazi occupation. Even during the war, the present-day Slupsk, known at the time as Stolp in Pommern, was a small, quiet, picturesque Pomeranian city close to the Baltic Sea. The residents were mainly German, with some Germans of Polish origin and some members of an ethnic Slavic group from East Pomerania, the Kashubians. On the 8th of March 1945, the Red Army took over the city. The first Poles arrived in Slupsk in April. After the brutal war years, it was impossible for the three nationalities to coexist peacefully. This resulted in numerous personal tragedies. At the same time, the future affiliation of the land was uncertain. It was in July, at the Potsdam Conference, that the Big Three finally decided where Poland's western border would be. The line they drew on the map followed the Oder and Lusatian-Nysa rivers. The Oder-Nysa line meant that Slupsk, together with a vast swathe of Pomerania, would be part of Poland. Most of the German inhabitants were compelled to leave the city and their homes and head for Germany, which had now been divided into West Germany and East Germany. There, they would face the search for a new place to call their own. A handful of them decided to stay in Slupsk and start this new chapter of their lives there. They remained exactly where they were, and yet they moved from Germany to Poland. By 1950, only 1,089 of the town's inhabitants were people who had lived there before the war. At the same time, a new population, devastated by the war and swept aside by history, had arrived in search of a brighter future. It was a unique migration process where almost the entire population of a territory was replaced. The price of political decisions was paid by thousands of people from both sides. After the long years of war, they wanted to believe that better times were coming and to start their lives anew. Muzeum Pomorza Środkowego w Slupsku bierze udział w międzynarodowym projekcie Tożsamość w zagrożeniu. Realizujemy go w ramach Kreatywnej Europy razem z 6 innymi państwami europejskimi: Danią, Norwegią, Szwecją, Słowenią, Chorwacją i Litwą. Każde z tych państw zajmuje się innym procesem migracyjnym, który miał miejsce na ich terenie w ostatnich 100 latach. Dlatego my tu w Slupsku mówimy o bardzo wyjątkowym procesie migracyjnym. Mówimy o tym, jak to po 1945 roku w wyniku pewnych decyzji politycznych cała populacja u nas w Slupsku i na Pomorzu została wymieniona, ponieważ Niemcy musieli opuścić Pomorze, natomiast Polacy zaczęli tutaj przyjeżdżać, zarówno dobrowolnie, jak i zmuszeni sytuacją, bo na przykład utracili swoje domy na Kresach Wschodnich.
I my właśnie rozmawiamy ze zwykłymi ludźmi, bo historię tworzą tak naprawdę te zwykłe losy, nie tylko ruchy wojsk, nie tylko królowie, ale właśnie to, co robimy na co dzień, jak pracujemy, na rzecz czego pracujemy. I właśnie rozmawiamy ze zwykłymi ludźmi, którzy zarówno pamiętają te pierwsze lata w Slupsku, jak i z troszeczkę młodszymi ludźmi, z pierwszym, drugim pokoleniem, które się tutaj urodziło, żeby zobaczyć, jak oni pamiętają nie tylko te lata, ale także opowieści swoich rodziców. Ci ludzie, którzy tutaj przyjechali, stworzyli na Pomorzu nową społeczność. To byli osadnicy, którzy przyjechali z terenów Polski Wschodniej. Przyjeżdżali tutaj Polacy z Polski Środkowej, ale byli też tu autochtoni, Niemcy, Kaszubi i ci ludzie w tym tyglu po prostu nauczyli się tutaj żyć. Oni wrośli w tą ziemię, ale mimo wszystko ich tożsamość zachowała pewne elementy tego, co było na tych ziemiach, gdzie wcześniej przebywali. Przeprowadzając wywiady, bardzo przeżywałam to, co ci ludzie mówili. Osoby te w czasie wojny, krótko po wojnie, to były często dzieci od 4 do 12 roku życia. Opowiadały różne historie, to co same zapamiętały takiego drastycznego albo takiego właśnie radosnego jak to dzieci, albo to co przekazali im dziadkowie, rodzice. Opowiadali czasami makabryczne historie, wiele z nich znalazło się później na zsyłce na Syberii, w Kazachstanie i to też były przejmujące opowieści o śmierci najbliższych, o tym transporcie, który był uciążliwy, trwał kilka tygodni. Opowiadały również takie radosne historie zapamiętane. Na przykład jedna z pań mówi o truskawkach, które po raz pierwszy tutaj w Slupsku spróbowała, jak przyjechała z Kazachstanu, bo wcześniej nie znała tego smaku, albo o tramwaju, który tutaj zobaczyły na Pomorzu. To życie dla nich tutaj zmieniło się diametralnie i muszę powiedzieć, że te osoby, mimo tego, co przeszły, nadal jest w nich bardzo dużo tolerancji, humanitaryzmu, zrozumienia dla drugiego człowieka. Muzeum Pomorza Środkowego w Slupsku jest znaczącą instytucją w regionie. Posiadamy 2 duże oddziały zamiejscowe, Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach i Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. W samym Slupsku mamy wiele działów, które zajmują się historią naszego regionu. Jednym z aspektów, który jest dla nas bardzo istotny, to właśnie historia tej ziemi, również z lat powojennych. Projekt, który wspólnie realizujemy, pozwolił nam na zgromadzenie dodatkowych archiwaliów, dzięki którym będziemy mogli przekazywać pasjonującą historię tej ziemi nie tylko dziś, ale będą to również mogli robić nasi następcy.